Witam. Witam. Gdzie dzisiaj jesteśmy? Jesteśmy w kompleksie, tak to nazwijmy, Wentworth Castle albo Wentworth Castle Gardens. I ciekawą nazwę ma, bo gdyby tak przełożyć te słowa bezpośrednio Wentworth, to przecież słowo went oznacza pójść, a worth oznacza warto. Więc gdyby tak się uprzeć i po prostu przetłumaczyć tą nazwę, no to prawdopodobnie uzyskalibyśmy coś w rodzaju warty pójścia zamek. Czyli warty odwiedzin zamek. Także dzisiaj tutaj troszeczkę pochodzimy i porozmawiamy na pewien, według mnie, dość interesujący temat, który chyba warto poruszyć. Kręci się on bardzo mocno wokół obrzędów religijnych, pogaństwa oraz chrześcijaństwa, bo wszystko kręci się wokół świąt Bożego Narodzenia. Mamy 25 grudnia, znaczy ja nie mam, jestem tu troszeczkę wcześniej, ale 25 grudnia to bardzo ważna data dla chrześcijan i choć jest symboliczna, co trzeba podkreślać, to jest ważna, bo ustaliliśmy w sensie chrześcijanie, że będziemy tą datę traktować jako Dzień Narodzin Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. I właśnie to święto jest obchodzone w tą datę co roku przez chrześcijan na całym świecie. I nazywamy je dzisiaj Świętem Bożego Narodzenia. No dobrze, ale to może zacznijmy od w ogóle słowa z angielskiego, czyli Christmas. Jaka jest w ogóle geneza tego słowa? O co tu chodzi? Nie można go bezpośrednio przetłumaczyć na polski w taki sam sposób, jak my mówimy, bo my mówimy Święta Bożego Narodzenia. Christmas to nie są Święta Bożego Narodzenia, gdyby naprawdę brać każde słowo z osobna i je tłumaczyć. Słowo Christ to jest zangielszczenie greckiego słowa Christos, które oznacza pomazany, namaszczony, gdzie odpowiednik gdzieś w judaizmie, w hebrajskim to by był Mashiach prawdopodobnie. A słowo mas, no to zangielszczona wersja, to by oznaczała albo tłum ludzi, masę ludzi, albo mszę liturgiczną. No i oczywiście w tym wypadku odnosi się do mszy. A słowo te pochodzi, jak dobrze pamiętam, z łaciny i jest od słowa missa, które nie do końca pamiętam, co znaczy, coś w rodzaju zakończenie, przykrycie, bodajże takie one miało znaczenie. Jakie ładne budynki tu są. Zaraz tam spróbuję podejść. Trochę się idzie zamęczyć, gadać i iść, ale cóż. Także, jak już wspomniałem, Christmas, gdybyśmy mieli tak naprawdę sobie to przetłumaczyć fachowo, to by była prawdopodobnie msza Chrystusa albo msza liturgii dla Chrystusa, Chrystusowa, coś w takim rodzaju. I to oznacza Christmas. I ten termin pochodzi bezpośrednio z Anglii. To Anglia dała nam w ogóle to określenie na to święto. I stało się to mniej więcej w XII wieku. Ale myślę, że bardzo ważne i że powinno się to podkreślić, że... Przepraszam, patrzę gdzie iść dalej. Trzeba by podkreślić, że słowo, choć powstało w XII wieku, to samo święto obchodzenia świąt Bożego Narodzenia wcale nie zaczęło się w XII wieku. Jego korzenie sięgają wiele, wiele dalej wstecz. Powszechnie wśród większości historycznych teologów, takich historyków religijnych powiedzmy, przyjęło się uważać, że mniej więcej w IV wieku
po raz pierwszy obchodzono święta Bożego Narodzenia. A dokładniej wskazuje się na datę 336 roku naszej ery. Ale to też nie jest do końca prawda, bo to jest taki oficjalny kanon, oficjalne stwierdzenie nurtu głównego, ponieważ odnaleziono różne dokumenty, z których wynika, że niekoniecznie tak było, że obchodzono święta Bożego Narodzenia już dużo wcześniej. Przykładowym takim dokumentem chociażby by były zapisy niejakiego Hypolitusa, teologa chrześcijańskiego, który tak mniej więcej między 170 a 235 rokiem naszej ery napisał gdzieś w swoich notatkach, że Jezus narodził się, i tutaj cytuję, w Betlejem 8 dni przed kalendarzowym styczniem, czyli to wypada 25 grudzień, około 4 dnia tygodnia, czyli w środę, bo tydzień liczy się od niedzieli oczywiście, a nie od poniedziałku. No i co? Wskazuje to na świadomość ówczesnych wierzących, że data 25 grudnia jest istotna w kluczu narodzin Zbawiciela, ale również po części obala pewną już, można by rzec, mantrę powtarzaną w kółko wśród przeciwników Kościoła. A jaką mantrę mi chodzi? O stwierdzenie, że święta Bożego Narodzenia to pogańskie święto. I myślę, że dzisiaj się troszeczkę przyjrzymy temu tematowi. A mianowicie mam taką cichą nadzieję omówić kilka innych kultur starożytnych, ich wierzenia, troszeczkę na temat tego, czym jest przesilenie zimowe, i jak to wygląda w świetle właśnie chrześcijaństwa, gdybyśmy to mieli przełożyć na przynajmniej niektórych rodzimą wiarę. Także pospacerujemy po tym parku, pooglądamy przeróżne tutejsze jakieś monumenty, budynki i inne rzeczy. A ja będę gadał do kamery i będziecie mogli sobie mnie posłuchać, tak? Aż do znudzenia. Teraz jeszcze podejdę do tego budyneczku, bo on naprawdę fajnie wygląda. I tak to jest tutaj. Mam nadzieję, że za szybko nie gadam. A jeżeli tak, to niestety będzie trzeba sobie 2 razy odtworzyć ten kawałek, bo dzisiaj jest po prostu zatrzęsienie informacji. Będzie taki natłok wiedzy skondensowany w tym wideo, że postaram się po prostu przedstawić to w miarę płynnie i żeby to nie było zbyt przytłaczające, bo temat jest dość rozległy i nie mniej kontrowersyjny. Ale coś tam zdziałamy. Także zapraszam. Dobrze, więc zacznijmy tak od początku mniej więcej, a mianowicie czym jest przesilenie zimowe? Przesilenie zimowe to nic innego jak najdłuższy
najdłuższa noc i najkrótszy dzień w roku. I to wypada mniej więcej na półkuli północnej, na no tak 21-22 grudnia. Na półkuli południowej z kolei będzie to około 20-21 kwietnia. Pozdrawiamy Australię z tego miejsca. No i symbolizuje to takie odrodzenie słońca przede wszystkim, no bo dni od tego punktu roku zaczynają na nowo się wydłużać. I skoro się na nowo zaczynają wydłużać, to po prostu jest to postrzegane jako takie symbol odrodzenia słońca i zwycięstwa światła nad ciemnością. Mniej więcej w takim kluczu można by na to patrzeć i o ile wiem, to większość pogańskich wierzeń właśnie w taki sposób na to patrzyła. No i co za tym idzie? Skąd takie w ogóle przekonanie? No myślę, że to na swój sposób jest dość oczywiste, bo no zastanówmy się, panuje chłód, jest zima, tak? Wszystko wkoło obumiera. Nie ma roślinności takiej, jak teraz widzimy. Nie ma tej całej zieleni. Większość wygląda po prostu na martwe, obumierające. Zdaje się przytłaczającą taką aurą śmierci emanować. Już o plonach jakichkolwiek pól to można sobie wówczas tylko pomarzyć. No i kolejna sprawa, że też jest to okres, w którym no pewnie sami wiecie, większość osób jesienią i zimą ma takie stany bliskie depresyjnym, obniżone samopoczucie, obniżony no taki stan wewnętrzny, tak? No i przypisywano to głównie siłom nieczystym i duchom, które według wierzeń wielu pogańskich kultur właśnie w tym okresie nabierały większej mocy. Przede wszystkim podejrzewam, że dlatego, że po prostu dłuższa była noc. Miało się takie wrażenie, że ta ciemność triumfuje. A już myślę, że też warto by było nadmienić, że kolejnym takim aspektem o tym świadczącym jest to, że zwierząt było mniej, bo duża część zwierząt albo migrowała na okres zimy, albo w stan hibernacji zapadała, zasypiała na ten okres, tak? No i sprawiało to wrażenie takiej pustki dookoła. Mrozu, pustki, choroby, długich, ciemnych nocy, bardzo krótkich dni, braku urodzaju. No miało się takie wrażenie, że świat idzie w stronę śmierci. No i stąd prawdopodobnie cały ten pogląd pogan na to, że w tym okresie jakieś złe mocy i złe duchy działały intensywniej. W sumie nie można ich winić, że tak na to patrzyli. A kto wie, czy nie ma w tym ziarnka prawdy. O wow. Łatwo się pogubić w tym całym parku. Jest naprawdę duży. Gdyby ktoś kiedyś chciał odwiedzić informacyjnie, wejściówka kosztuje 6 funtów, parking jest darmowy. Więc jest co pochodzić i pozwiedzać. W każdym razie przejdźmy do dalszych opowieści. Poganie mieli wiele swoich zimowych rytuałów, które miały na celu odparcie duchów, co może odzwierciedlać przekonanie, że duchy przyciągane były do żywych w tym okresie roku, czyli w czasie przesilenia zimowego. Zwyczaje takie jak palenie ognisk, dekorowanie zimozielonych roślin, a raczej zimozielonymi roślinami przy ozdabianiu wejść do domów i tym podobnych miejsc. Przez zimozielone rozumiemy całoroczno zielone rośliny, czyli właśnie jakieś iglaki, bardzo często takie jak to, co pokazuję teraz na wideo. No i co? I wieszanie ostrokrzewu czy jemioły, to wszystko miało chronić przed ciemnymi siłami i duchami, pomagając społecznościom poczuć się zabezpieczonymi. Te rytuały symbolizowały takie życie i wytrwałość. Działały poniekąd jak amulety ochronne przeciwko tym wszystkim rzekomym siłom ciemności, które miały wychodzić w okresie przesilenia zimowego.
No dobrze, więc wiemy już coś o przesileniu zimowym. Wiemy też, czemu mniej więcej poganie tak bardzo kręcili się wokół tego przesilenia zimowego, jaką mieli mniej więcej wiarę i postrzeganie tego zjawiska. A teraz postaram się jeszcze w szczegółach przytoczyć kilka kultur z różnych części świata oraz ich pogląd i wierzenia w tym temacie. No dobrze, więc teraz omówimy kilka z tych kultur z różnych części świata. Tutaj już się będę posiłkował kilkoma notatkami, ponieważ troszkę tego jest i nie chcę nic pogmatwać, mimo podobieństwa między nimi. I zaczniemy od starożytnego Rzymu. W starożytnym Rzymie na okres przesilenia zimowego wypadało święto o nazwie Saturnalia. Obchodziło się je mniej więcej już ja Wam mówię, od 17 do 23 grudnia. I bardzo, oczywiście jak sama nazwa wskazuje, Saturnalia były na cześć boga Saturna, a był to bóg rolnictwa oraz czasu. No i co się robiło w czasie Saturnalii? No w czasie Saturnalii zwyczaje były takie, że było to kilka dni ucztowania, wymiana prezentów, zapalanie świec, aby powitać powracające słońce. No i chwilowo hierarchie społeczne były odwracane. Wszyscy się ubierali w takie specyficzne togi, że tak powiem. No i rozluźniały się te takie relacje typu niewolnik a pan. Tak naprawdę wszyscy siadali jak równy z równym i te warstwy społeczne się równały w tym okresie. Co miało być głównie symbolem takim właśnie odnowy i równości. No i jeszcze warto wspomnieć, że w starożytnym Rzymie inne święto zaistniało i to święto
zostało wyznaczone na, uwaga, 25 grudnia. I stało się to w roku 274 naszej ery. Zapamiętajcie tą datę, chociaż na trochę. 274 rok naszej ery, 25 grudnia, święto o nazwie Sol Invictus. I to święto miało oznaczać narodzenie niezwyciężonego słońca. No i wypadały, jak widać, w ten specyficzny dzień. Dalej przejdźmy. Inna kultura. Inna kultura, germańskie i nordyckie tereny. Czyli gdzieś tam Szwecja, Niemcy, tym podobne. No i co tam było? Tam obchodzono święto o nazwie Jule. Nie wiem, czy tak się to wymawia. Mam nadzieję, że tak. Bardzo charakterystyczne w tym święcie było to, że oni po prostu również spędzali czas taki, aby uczcić odrodzenie słońca, triumf światła nad ciemnością. No i podczas Jule paliło się taką kłodę, nazwijmy to kłodę świąteczną. Miało to przynosić ochronę i dobrobyt. Do wnętrz domów przynoszono drzewa iglaste i gałęzie jako symbol życia i przetrwania podczas zimowego chłodu i ciemności. No i świętowanie Jule również obejmowało oczywiście obfite uczty, opowieści i różne rytuały mające na celu wspieranie, tak powiedzmy, powrotu słońca. Kolejna kultura, bliższa mi, ponieważ tu jestem. Mianowicie chodzi mi o celtycką i druidów. U nich z kolei święto te przesilenia zimowego nazywane było Alban Ardhan. No i było takim czasem honorującym cykl śmierci i odrodzenia. Dużo kamiennych monumentów, chociażby takich jak... Dużo kamiennych monumentów, chociażby takich jak Newgrange w Irlandii czy Stonehenge w Anglii, były zaprojektowane właściwie tak, by wyrównać się ze słońcem w dzień przesilenia, symbolizując właśnie te połączenie między życiem, śmiercią i odnową. I znowu mamy jako taką sytuację z odniesieniem się do wiecznie zielonych roślin, bo w przypadku druidów oni zbierali na przykład jemiołę, która miała według nich mistyczne właściwości i używali jej w ceremoniach, aby błogosławić społeczność. Dalej mamy na przykład zupełnie inna część świata. Polecimy aż do rdzennej kultury Ameryki Północnej, czyli mówimy o plemionach typu Hopi i Zuni, które celebrują coś o nazwie Sojal. I to jest też ceremonia witająca powrót słońca i zachęcająca do harmonii na nadchodzący nowy rok. W trakcie ceremonii modlą się, tańczą oraz rzeźbią tak zwane lalki Kachina, które symbolizują duchy związane ze światem przyrody. Dość ciekawa sprawa z tymi lalkami Kachina. Na początku miałem taki vibe, że to chodzi o to samo co lalki voodoo. No i nadal myślę, że to jest dość podobne, ale nie do końca. Bo jeśli dobrze zrozumiałem, to z tymi lalkami Kachina jest trochę inaczej. Oni tworzą lalkę na cześć lub podobiznę kogoś lub czegoś, może to być nawet członek rodziny. I niejako traktują to bardziej jak talizman, aniżeli jakieś bóstwo, do którego by się modlili. To może przedstawiać cokolwiek. O ile wiem, lalka Kachina może nawet się odnosić do jakiegoś, nie wiem, dajmy na to wyjątkowego drzewa, albo ducha liścia, czy ducha ziemi, czy takich symboli właśnie typowych dla rdzennych, plemiennych ludów, tak? Bardzo interesujący temat. Jeżeli ktoś o tym nigdy nie słyszał, to polecam poczytać troszkę. Nawet fajne. Jak się nie mylę, zbliżamy się do zamku. Ja do tego czasu postaram się opowiedzieć jeszcze resztę. Czyli następną na celownik weźmiemy kulturę perską, czyli dzisiejszy Iran. Tam wierzono w święto o nazwie Jalda.
I to też jest, uwaga, czas, kiedy siły zła są najpotężniejsze, czyli również wierzyli, że jakieś złe siły ciemności wychodzą i stają się silniejsze w okresie przesilenia zimowego. To ten sam powtarzający się schemat w pogańskich religiach. No i oni również mieli w zwyczaju, że się zbierały rodziny, aby czuwać, zapalały świece, spożywały ochronne pokarmy, takie jak granaty czy orzechy. No i mamy znów tą samą powtarzającą się symbolikę, że miało to symbolizować ostateczne zwycięstwo światła nad mrokiem i odnowienie nadziei. Troszeczkę inaczej ma się sprawa do kultury egipskiej. Bo widzicie, w starożytnym Egipcie przesilenie zimowe, no jako tako nie ma takiego bezpośredniego święta, że oni coś tam obchodzą. Ale jako, że oni się opierali na kalendarzu solarnym, chociażby Bóg Ra, który był często przedstawiany jako dysk słoneczny, czy później właśnie Horus, no siłą rzeczy dla nich okres, gdy cokolwiek w związku z Słońcem się działo, był niezwykle istotny. I jest taki utarty mit na przykład, że Horus, który miał symbolizować światłość, urodził się 25 grudnia po to, żeby zwyciężyć Seta, który symbolizował ciemność. Ale trzeba zauważyć, że to jest troszeczkę naciągane i zmyślone, bo nie wiemy, kiedy Horus się potencjalnie urodził. Ze względu na to, że jest symbolizowany w jakiś sposób i powiązany ze Słońcem, domniema się, że to było w czasie przesilenia zimowego i jego datę urodzin się wyznacza na między 21 a 25 grudnia. Niekoniecznie jest to bezpośrednio 25 grudnia. Także jest to dość interesujące. Nie wiem, jak dużo będzie widać na kamerach, bo chodzę w ciemne korytarze tego zamku i nie wiem, jak dużo kamera złapie bez światła. Mam cichą nadzieję, że coś będzie widać. W każdym razie idziemy dalej. Dalej mamy chińsko- i wschodnioazjatyckie tradycje. I co z nimi? No, w Chinach i Azji również przesilenie zimowe się oczywiście obchodzi. Nazywa się u nich to Donsi, święto honorujące równowagę między yin i yang. Bo uważa się, że powrót dłuższych dni przynosi więcej energii yang, czyli tej pozytywnej. A więc siłą rzeczy w czasie, gdy jest ciemność, dominuje energia yin, czyli ta ciemna. Czyli znów powtarzający się schemat wierzeń, mniej więcej postrzegania tego w podobny sposób, tak? Oho. Może się zaraz uda tam wejść gdzieś na ten zameczek. Co takiego jeszcze robią w tych Chinach na przykład? No, spożywają kulki ryżowe, spotykają się rodziną, gromadzą, jedzą te kulki, które się nazywają Tang Yuan. I one symbolizują jedność i harmonię z ich perspektywy. I to święto jest zarówno czasem spotkań rodzinnych, jak i refleksji na nowy rok nadchodzący. No i powolnymi krokami zbliżamy się już do ostatnich dwóch, jakie mam na mojej liście. Czyli tradycje słowiańskie. Tutaj bliższe chyba nam, ale natrafiłem na dwie nazwy. Jedna to jest Koroczun, a druga bardziej mi znana Szczodregody. Ale obydwie są z reguły dość podobne. Mianowicie zbierają się ludzie, ucztują obficie, bo wierzą, że w ten sposób wspomogą urodzaj na kolejny rok. Dzieci i młodzież odwiedzały domy sąsiadów, śpiewały pieśni. O wow, jaki widok z tej wieży. Także mamy tutaj śpiewanie pieśni troszeczkę jak kolędowanie. I i jeszcze przystrajano drzewka w lesie darami dla duchów natury, co może być takim prekursorem, jakby nie patrzeć, właśnie ubierania choinki. I ostatnia
z grubsza ostatnio, jaką dzisiaj jeszcze omówię. O, wybaczcie, że tak dycham, ale cały czas szedłem po schodach na górę. To nie sposób nie dychać. I dalej mamy tradycje andyjskie i inkaskie, czyli półkula południowa. I w tych kulturach przesilenie zimowe obchodzone jest oczywiście w czerwcu i podczas święta o nazwie Inti Raimi. I to jest święto słońca znowu, poświęcone Bogu Słońca Inti. Celebruje życiodajną energię słońca i obejmuje rytuały, muzykę i tańce mające zapewnić dobry urodzaj. Także jak widać, bardzo dużo kultur pogańskich ma bardzo podobne wierzenia i za chwilę to omówię w świetle chrześcijaństwa. I na chwilę się z Wami żegnam. To gramy. Kompozytorem to ja nie będę, ale zabawka fajna. Co tu widzicie? Bo ja tu widzę wielbłąda. Ciężko określić. A może to jakiś koń? Trudno powiedzieć. Zatarło się trochę. Ten taki plac, jak się już wejdzie do tego zamku do środka. Chyba się to fachowo nazywa dziedziniec. Także było bardzo dużo informacji, prawie na bezdechu odczytanych, bo szedłem po tych schodach i no pewnie zauważyliście, że w bardzo wielu z tych kultur powtarzają się pewne wątki. Jakaś symbolika wiecznie zielonego drzewka, które ma chronić przed duchami złymi, czy symbolizować życie w czasie, gdy wszystko inne wkoło obumiera. Albo ucztowanie obfite, które też, jakby nie patrzeć, praktykowane było praktycznie przez każdą z tych kultur. Co mnie nie dziwi, no jak jakieś święto jest, no to się zazwyczaj trochę je. No i zwróćcie też uwagę, że wszystkie z tych kultur, albo przynajmniej bardzo duża część, była bardzo skupiona na solarnym kalendarzu i bardzo mocno ogólnie szła w kult taki słońca, czczenie słońca, zestawianie ich bogów z symbolem słońca i tak dalej. No i to jest bardzo istotne w tej dyskusji, bo teraz się odnieśmy mniej więcej do chrześcijaństwa, jak to wygląda, prawda? Wiadomo, mamy 12 potraw. Mówi się, że to ma być odnośnik do 12 apostołów, prawda? Ale czy tylko? Czy na pewno? A co jeśli to jest również odnośnik do 12 miesięcy w roku? Czyli znowu mielibyśmy cykliczność kalendarza, tak jakbyśmy się opierali na albo słonecznym kalendarzu, albo na księżycowym raczej by tu nie pasowało. No ale nie tylko to. Zobaczmy co jeszcze. No, współcześnie ubieramy choinkę i przyozdabiamy ją, tak? No to mieliśmy tam wątki, na przykład u kogo to było? Chociażby Szczodregody, tak? Zawieszanie jakichś tam ozdób na choinkach w lesie dla jakichś tam duchów. No i teraz idąc tym tropem, my też ubieramy choinkę, zawieszamy różne ozdoby. Mało tego, sam fakt, że stawiamy choinkę, tak? No jest to wiecznie zielona roślina, ta, której się używało symbolicznie w prawie każdej kulturze. Gdzieś tam druidzi mieli jemiołę,
Ktoś inny tam, nie wiem, miał na przykład julę, roślinę, tak? No, pełno tego było i ten wątek się po prostu powtarza. Spójrzmy chociażby na, nie wiem, Saturnalia, tak? Tam było wręczanie sobie prezentów i w Bożym Narodzeniu mamy to samo, również wręczamy sobie prezenty. Oczywiście tutaj mógłbym tak spekulować, bo wydaje mi się, że wręczanie prezentów z okazji jakiejś celebracji to nie jest coś nowego. To jest raczej dość powszechne i wcale nie musi być zapożyczeniem z innej kultury, z innej wiary. To mogło wyniknąć naturalnie, samo z siebie, prawda? Aczkolwiek już symbol Mikołaja niekoniecznie. Mówi się, że w chrześcijaństwie jest to związane z świętym Mikołajem, ikoną, postacią taką, tak? Ale w innych kulturach ten wątek Mikołaja też się przewija i niekoniecznie jest powiązany ze świętym Mikołajem, takim jak go znamy w sensie ikony chrześcijaństwa, tylko z jakimiś innymi historiami i mitami powiązanymi z tym Mikołajem. I niekiedy nawet w jego nazwie z danego języka jest zawarte też nazwa święta, które tam obchodzono, czyli na przykład jak mamy te Jule, to gdzieś tam Mikołaj w tamtej kulturze może mieć w swojej nazwie słowo Jul lub Jule. I wtedy mniej więcej widzimy powiązanie między samym obchodem tamtego święta niby pogańskiego, a samym Mikołajem bezpośrednio i powiązaniem do tej postaci. No ale tematu Mikołaja nie będę za bardzo omawiał, bo nie jestem na niego w ogóle przygotowany, a nie chcę wam bzdur nagadać. Bardziej chciałem się skupić na tym, że no jednak widzimy te podobieństwa różnych aspektów pogańskich wierzeń w kulturze chrześcijańskiej, w obchodach świąt Bożego Narodzenia, tak? No i cóż, owszem, można by przez chwilę pomyśleć, o, to na pewno musiało być tak, że to zżynka, że wszystko zostało zabrane z tych kultur i inkorporowane, czy też przyswojone do świąt Bożego Narodzenia i że to jest kradzione święto, tak? No ale właśnie po to ten temat poruszam, żeby zauważyć, że to nie do końca prawda. Nie do końca tak jest. Bo widzicie, był taki motyw, że kiedy, to już pewnie każdy wie, że kiedy przyszło do konwersji na chrześcijaństwo różnych pogańskich ludów, to żeby to ułatwić, postanowiono pewne pogańskie rytuały tak jakby wcielać w chrześcijański ryt, może tak to nazwijmy. I nie powiem, żeby to była kradzież, o ile przeistaczanie tego, czyli pewne symbole zestawianie z Chrystusem, bo na przykład w kulcie słonecznym uznawali, że światło, słońce powraca, światłość zwycięża ciemność. No a przecież Chrystus jest określony światłością świata, tak? Więc idąc tym tropem bardzo łatwo było jakoś pogan przekonać do tego, żeby się konwertowali na chrześcijaństwo. I żeby nie zaburzać ich rytmów i codziennego życia i przyzwyczajeń, które już mieli, bo powiedzmy, że stuleci takie, a nie inne mieli wyznanie i tak było łatwiej im przejść na tą, powiedzmy, nową religię, tak? I myślę, że tutaj trzeba by jeszcze nadmienić jedną rzecz. Dlaczego w ogóle chrześcijaństwo na to zezwoliło, tak? Czy to nie jest jakaś forma bałwochwalstwa, że pozwolono wcielić pewne pogańskie praktyki? No właśnie nie. Właśnie nie, bo widzicie, gdyby się odnieść na przykład bezpośrednio do Pisma Świętego, była tam taka sytuacja, gdzie pierwsi apostołowie dyskutowali na temat tego, jak duże jarzmo nakładać na pogan w trakcie konwersji. Bo byli tam tacy, co sugerowali na przykład, że poganie muszą się obrzezać, że muszą przestrzegać całego prawa mojżeszowego. No i jednak tam uznano, że nie będą musieli tego wszystkiego robić. Cytując teraz kawałek Biblii, Dzieje Apostolskie, rozdział 15, wersety 19-20, to bodajże apostoł Jakub mówi i brzmi to tak: dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga,
lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. No i jak widać, o wiele mniejsze ciężary na pogan nakładano. W dużym stopniu poganie mieli większą swobodę, nie musieli się aż tak trzymać wszystkich tych samych praw, których trzymali się Żydzi. Innymi słowy, konwersja pogan była bardzo mocno ułatwiona dla samych pogan, w tym sensie, że dla samych pogan była bardzo mocno ułatwiona. Dlatego myślę, że takie inkorporowanie, przyswajanie niektórych elementów pogańskiej religii niekoniecznie jest bałwochwalstwem, ponieważ tam dalej jest nacisk na czczenie jedynego Boga i Jezusa Chrystusa, ale tak jakby pozwolono wcielić pewne rzeczy. O, zawsze mieliście zielone gałązki, to damy choinkę, tak? Nie wiem, wszyscy ucztowaliście, my też będziemy ucztować, bo czemu nie? Jakby nie patrzeć, uczta to nie jest nic nowego w chrześcijaństwie, chociażby ostatnia wieczerza, tak? No i na tej zasadzie mniej więcej myślę, że to przebiegało. No i widzicie, no a często pada na przykład takie stwierdzenie, że święto te Sol Invictus, które jest rzekomo przypisane na 25 grudnia, czy rzekomo, no jest przypisane na 25 grudnia. No i jest takie, no głośne głosy są donośne odnośnie tej daty, że chrześcijaństwo to jest totalna zżynka właśnie tego święta, Sol Invictus. No ale niestety, albo istety, historycznie to się nie klei. A dlaczego to się nie klei historycznie? No bo jak już wcześniej wspominałem i prosiłem, żebyście datę zapamiętali, Sol Invictus został założony w 274 roku naszej ery. I co za tym idzie? Ano, to za tym idzie, że już jak wcześniej wspominałem, mamy takiego osobnika jak na przykład Hypolitus, teolog chrześcijański, który pisał o 25 grudnia jako dacie narodzin Jezusa między 170 a 235 rokiem naszej ery, czyli już mamy przynajmniej około 50-80 lat, zanim Sol Invictus w ogóle powstało. I to nie jest jedyne źródło. Mamy coś takiego jak Liber Pontificalis, który zawiera krótką biografię papieży. I w tym dokumencie też wskazuje się na celebrację Świąt Bożego Narodzenia już w II wieku, czyli 100 któryś rok by to był naszej ery. Papież Telesforus między 125 a 136 rokiem naszej ery nawoływał do celebrowania narodzin Jezusa. Co prawda ten konkretny papież nie wskazał konkretnej daty. On jedynie nawoływał do tego, aby obchodzić święto narodzin Jezusa. I mamy jeszcze trzecie źródło, a mianowicie jest to Teofil. Epistoła Teofila wspomina również 25 grudnia jako datę celebrowania narodzin Jezusa i wskazuje, że ta celebracja odbywała się przynajmniej przed 196 rokiem naszej ery. No i co z tego właściwie nam wynika? No z tego nam wynika, że Sol Invictus nie może być świętem, które było, że tak powiem, pierwsze. Już wspominki o tym, żeby czcić Jezusa, pojawiają się o wiele wcześniej. Musielibyśmy patrzeć na starsze religie, żeby zarzucać skopiowanie czegokolwiek. I chyba jedyny sensowny kandydat tutaj to by był starożytny Egipt i Horus, który gdzieś tam między 21 a 25 grudnia się rzekomo narodził. Ale prawdę mówiąc też nie ma aż tak dużego powiązania między tymi dwoma religiami. Cała historia z Horusem jest zupełnie inna i kręci się znowu wokół solarnego kalendarza i takiego zwycięstwa słońca nad ciemnością, tak? Można dostrzec podobieństwa, nie można powiedzieć, że nie, ale historia jednak jest troszeczkę inna, przynajmniej według mnie. Żeby jeszcze tak zwrócić trochę uwagę na te konwertowanie pogańskich ludów na chrześcijaństwo, przyjrzyjmy się jeszcze jednej kulturze, a mianowicie tradycjom
meksykańsko i latynoamerykańskim. Przecież tam również mamy taki przykład, gdzie konwersja była mocno ułatwiona. Boże Narodzenie w tamtejszych krajach obejmuje unikalne tradycje, takie jak Las Posadas, czyli 9-dniowe odgrywanie poszukiwań schronienia przez Maryję i Józefa. No i to się odbywa od 16 do 24 grudnia z procesjami, pieśniami, rozbijaniem piniaty, co też przecież nie jest w ogóle elementem chrześcijańskiej kultury per se, tak bezpośrednio. Także łączą wierzenia katolickie z rdzennymi zwyczajami. Także reasumując, ja uważam, że święta Bożego Narodzenia są i zawsze były pierwotnie świętem chrześcijańskim, a nie takim świętem skradzionym czy skopiowanym z innej kultury. Niemniej jednak nie zaprzeczę, że owe święta zapożyczają i inkorporują aspekty świąt pogańskich. Jednak nie w celu zwykłego takiego skopiowania czyichś obrządków, tak? A w celu ułatwienia poganom drogi do nawrócenia. Także jeśli masz jakieś ciekawe informacje w tym temacie, ja z chęcią poczytam o tym. Zostaw coś w komentarzu na ten temat. Może się zawsze czegoś dodatkowego nauczę. Źródła do wielu z rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, również zostawiam w opisie filmu. No i co? Temat jest kontrowersyjny i ciekawy, bo dotyczy jednak świąt Bożego Narodzenia, ale w takim świetle nietypowym. Bo choć z jednej strony jest to święto jak najbardziej oryginalne i skupione na postaci Jezusa Chrystusa, tak też z drugiej strony jest również w dużym stopniu zapożyczeniem z innych kultur po prostu. Jest bardzo dużo elementów pogańskich, a raczej pochodzenia pogańskiego, które zostały wcielone w te święto. I to może sprawiać wrażenie, że również i te święto jest pogańskie. Ale czy tak jest? Chyba nie, bo chyba sama istota święta pozostała jaka była. Tylko niektóre małe elementy z pogaństwa zapożyczono, a dalej się czci Boga i Jezusa, a nie jakieś pogańskie bóstwa czy też słońce. Tak by się przynajmniej wydawało. Aha, i też warto chyba zauważyć, że nie wiadomo właściwie, dlaczego 25 grudnia został wybrany na datę narodzin Jezusa. Bo nie jest to tak stricte związane z przesilaniem zimowym, bym powiedział. Spekuluje się, że jeden z powodów jest taki, żeby po prostu łatwiej było zastąpić pogańskie wierzenia, tak? Że podstawiając w tamte miejsce tej daty Jezusa, zamiast tych słonecznych różnych bóstw, że łatwiej będzie poganom to przyswoić. To jest jedna z teorii. Druga teoria z kolei jest też niezwykle ciekawa, bo może zauważyliście, a może nie. Jednej kultury nie poruszyłem dzisiaj w ogóle, a mianowicie chodzi mi o kulturę, która jest poniekąd korzeniem religii chrześcijańskiej, a właściwie każdej religii abrahamowej. I mówimy tutaj o judaizmie, bo judaizm jest dość wyjątkowy, jeżeli idzie o przesilenie zimowe. Judaizm nie obchodzi żadnego święta związanego z przesileniem zimowym tak w stricte jego rozumieniu, że miałoby to być związane ze zmianą pory roku, czy ruchami słońca, czy jakimiś tam warunkami pogodowymi. Nie obchodzą też takich świąt jak święta Bożego Narodzenia. U nich obchodzi się coś, co się nazywa Hanuka. Jest to inaczej nazywane święto świateł. I spekuluje się, bo u nich to często wypada na okres przesilenia zimowego, właśnie mniej więcej na ten okres zimowy, powiedzmy. I spekuluje się po prostu, że być może dlatego wybrano datę 25 grudnia, żeby się to mniej więcej zeszło z tymi świętami Hanuka. Ale tak do końca to w sumie nie wiadomo, bo i nikt nie wie, kiedy się Jezus urodził. Wielu historyków próbuje dociekać. Są spekulacje, że to było bardziej w jakimś letnim okresie. Tego nie wiemy po prostu.
Myślę, że jest to w dużym stopniu data wybrana wręcz na ślepo i losowo, choć może ma jakieś podłoże. Dlatego na początku filmu powiedziałem, że 25 grudnia to jest ważna, aczkolwiek symboliczna data, ponieważ nie jest ona dosłownie rozumiana jako Dzień Narodzin Jezusa Chrystusa. Nie wiemy, kiedy to było. I to jest raczej fakt, przynajmniej fakt dla mnie znany na dzień dzisiejszy. A właściwie o co chodzi z Hanuką? No, czemu ona jest taka wyjątkowa? Bo tak odbiegłem od tematu. No, dlatego, że oni obchodzą Hanukę z innego powodu. Nie jest to związane z przesilaniem zimowym, pomimo że wypada mniej więcej na ten sam okres. Hanuka jest związana z... Ojej, przepraszam. Hanuka jest związana z upamiętnieniem ponownego poświęcenia drugiej świątyni w Jerozolimie podczas powstania machabejskiego w II wieku przed naszą erą. Święto to poniekąd upamiętnia ten cud, kiedy to niewielka ilość oliwy wystarczyła na cały jeden dzień. Paliła się, oliwy, której było zaledwie na jeden dzień, a paliła się przez 8 dni w menorze, czyli takim świeczniku z 8 odnogami, jak dobrze pamiętam. Pewnie słuchacze wiedzą, jeżeli wiecie, kim jest Braun i o sytuacji z gaśnicą, to i pewnie wiecie, co to jest menora. No. Także jak widać w judaizmie jest trochę inaczej, bo oni nie obchodzą tego ze względu na jakieś kalendarzowe sprawy, tylko ze względu na bardzo specyficzne wydarzenie historyczne przypisane do ich kultury. Także sprawa jest nie zgoła zupełnie inna niż w innych kulturach. I pomyślałem, że warto na sam koniec po prostu wspomnieć o tym jeszcze. A się dzisiaj nagadałem. Będziecie mieli pewnie dość słuchania i gadania. Jeżeli macie jakieś fajne informacje wokół tego tematu, to z chęcią się z nimi zapoznam. I co? I ja sobie jeszcze trochę pospaceruję. I pewnie kilka klipów powstawiam z rzeczy, których zapewne nie widzieliście, kiedy ze mną szliście, ale które już ja widziałem później sam. I co? I w tym miejscu chciałbym Wam życzyć i tym, którzy wierzą, oraz tym, którzy nie wierzą, wesołych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Niech Wam Pan Bóg pobłogosławi. I tym pięknym akcentem żegnam się z Wami z widokiem na ładne tereny i pasące się owieczki. Cóż za piękny symbol, zwłaszcza, że mówimy o święcie należącym do nikogo innego jak pasterza Jezusa Chrystusa. Także z Bogiem i widzimy się następnym razem w innych okolicznościach. Ciao!